Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Największa bessa w historii trwa. Bądź czujny. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam także wszystkich do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Największa bessa w historii trwa. Bądź czujny. Zaczynamy ten materiał od najnowszego raportu pokazującego, czego spodziewają się ekonomiści i w gospodarce Stanów Zjednoczonych. I wygląda na to, że aż 45% ekonomistów spodziewa się recesji, miękkiego lądowania 27%, a twardego lądowania, ale nie recesji w amerykańskiej gospodarce na przestrzeni następnych 12 lat 27% ekonomistów. Ta rozbieżność jest niewielka, natomiast rośnie udział tych, którzy spodziewają się recesji w amerykańskiej gospodarce, chociaż na przykład jeden z najważniejszych banków dawnych inwestycyjnych na Wall Street, Goldman Sachs, obniżył ostatnio oczekiwania i swoją prognozę dotyczącą recesji w następnych 12 miesiącach tylko do 15%. Dlatego też rynek jest ewidentnie podzielony, a to jest niezwykła pożywka ku temu, żeby wygenerować gładki trend na wielu klasach aktywów w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj mamy sesję przeczekania, doczekania na jutrzejszą decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych, ponieważ ona jest teraz najistotniejsza, najważniejsza. Dzisiaj nie ma ważniejszych danych makroekonomicznych, a jedyne te, które poznamy, będą mówić nam o finalnym odczycie inflacji w strefie euro. Jak widzimy, tutaj nie ma zmiany w konsensusie dotyczących tego, jaka ta inflacja ostatecznie miała się ujawnić, na jakim poziomie miała się pojawić. Dlatego też raczej dzisiaj sesja powinna być na przeczekanie, na doczekanie, dlatego też ten dzisiejszy dzień jest idealny do tego, żeby rozważać średnio i długoterminowe scenariusze, które mogą się dziać na rynkach finansowych. Największa bessa w historii trwa i należy być czujnym, bądź czujny. I do czego odnosi się ten temat? Ten temat odnosi się do amerykańskich obligacji. Proszę zwrócić uwagę na to, jak w poprzednim roku doszło do złamania 40-letniej linii Hossy na amerykańskich obligacjach i jak bardzo tendencja wzrostowa na amerykańskich obligacjach, na rentowności amerykańskich obligacji później się rozpoczęła, co oznacza wielką bessę na amerykańskich papierach. Największa bessa na amerykańskich papierach pokazuje nam, że teraz od swoich szczytów jesteśmy 40% na obsunięciu, na spadku wartości amerykańskich obligacji, tych długoterminowych. To naprawdę jest dość mocny spadek, a ostatnie wydarzenia sprawiają, że znowu wracamy w rejon tego odchylenia 40% od swoich ekstremów, więc wielka bessa, największa bessa w historii USA trwa i może to rzutować na wycenę bardzo wielu aktywów z powodu tego, że rynkowe stopy procentowe są brane jako jeden z podstawowych czynników do bardzo wielu modeli wyceny różnych aktywów na świecie. Dlatego też potencjalne dalsze zawirowania, kontynuacja bessy może mieć zdradliwe, złe konsekwencje, nie tylko dla wycen spółek giełdowych, ale także m.in. na przykład do kondycji amerykańskiego budżetu, do kosztów obsługi długu i do zawirowań i późnych kolejnych fal zawirowań w różnych innych częściach świata. Warto być tego świadomym. Dlaczego ta bessa jest największa w historii? I ten wykres, który jest teraz w tle, jeszcze raz go przypominam, bardzo dobrze to pokazuje, ponieważ pierwszy raz od 1787 roku, kiedy Stany Zjednoczone zaczęły emitować swoje obligacje, pierwszy raz w historii będziemy mieć w tym roku taki rok, który sprawi, że 3 lata w ostatnim ciągu pod rząd doprowadziły do spadku cen amerykańskich obligacji. Jeszcze nigdy w historii amerykańskiego skarbu, amerykańskiej gospodarki nie zdarzyło się tak, żeby 3 lata pod rząd rentowności amerykańskich obligacji rosły, czyli żeby ceny spadały. I to jest coś niezwykłego. Warto pamiętać,
że rynek jednak dyskontuje wzrostami rentowności amerykańskich obligacji ostatnie dane makroekonomiczne, plus warto zwrócić także uwagę na to, że mamy jutro tą decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych i każde dalsze jastrzębie słowa i głosy płynące z banku centralnego będą interpretowane przez rynek jako zachęta do tego, żeby te rentowności dalej szły w górę, a jeżeli zostaną pokonane te ostatnie maksima, które były wczoraj wyrównane na rentownościach amerykańskich obligacji, te maksima tendencji wzrostowej na amerykańskich obligacjach 10-letnich, to otworzą się znowu perspektywy do tego, żeby w sposób negatywny były te wydarzenia dyskontowane przez rynek ryzyka. Natomiast kiedy Bloomberg spytał się w ostatnim raporcie, czego się spodziewają inwestorzy po amerykańskich obligacjach 10-letnich, jeżeli chodzi o rentowność w następnym miesiącu, no to 50% uczestników rynku spodziewa się spadków, czyli zatrzymania tendencji wzrostowej i odwrócenia próby wywołania korekty z tych poziomów. Czy tak się stanie? Fed ma naprawdę bardzo dużą rolę do odegrania, żeby tak się stało. I przypominam jeszcze jedno badanie, które zostało na przełomie sierpnia i września przeprowadzone, gdzie było pytanie: jeżeli amerykańskie obligacje 10-letnie sięgną poziomu 4,5% na rentowności, teraz przypominam jest to 4,3%, to co się stanie z indeksem Standard & Poor? No i inwestorzy w 56% przypadków odpowiedzieli, że spodziewają się spadku indeksu w okolice 10%. 24% nie spodziewa się, żeby to wydarzenie miało negatywne skutki dla rynków akcyjnych, ale aż 20%, 1/5 ankietowanych spodziewa się, że spadek może wynieść 10% albo więcej. Jeżeli teraz jesteśmy na poziomach około 4400 punktów na indeksie Standard & Poor, to gdyby się ten scenariusz miał realizować, oznaczałoby to, że w sytuacji, kiedy rentowności po Fedzie w przyszłym jutro miałyby dalej rosnąć, sięgnąć w najbliższej perspektywie 4,5%, to realne byłoby ryzyko spadku indeksu Standard & Poor w okolicy 4000 punktów. Naprawdę warto być tego świadomym, że aż 3/4 inwestorów spodziewają się, że dalsze wzrosty rentowności amerykańskich obligacji będą się odzwierciedlać w spadkach i to nawet wyraźnych indeksu Standard & Poor. No i teraz pytanie jest, co się będzie działo na indeksie Standard & Poor. Wczoraj, przypominam, poranny materiał, w prawym górnym rogu jest do niego link, gdzie mówiłem, że zmniejsza się okienko czasowe, kiedy może wystąpić spadek, tendencja mocniejszego ruchu w dół na indeksie Standard & Poor, ponieważ cykl prezydencki w Stanach Zjednoczonych będzie raczej zwiększał prawdopodobieństwo, że w końcówce tego roku będą wzrosty indeksów giełdowych. Przypominam także, że jak się zobaczy konsensus rynkowy, jak zobaczy się, jakie są komentarze, to przewagę i to zdecydowaną przewagę mają ci, którzy spodziewają się jednak spadków indeksów giełdowych. Głosy optymistyczne są w zdecydowanej mniejszości, przynajmniej taka jest moja percepcja. Moim zdaniem zmniejsza się okienko czasowe, żeby wywołać impuls spadkowy na indeksach giełdowych na Wall Street. No i być może wczorajsza sesja miała potwierdzić nam te nastawienie inwestorów, że w sytuacji, kiedy rentowności pójdą dalej w górę, indeksy giełdowe będą próbowały spadków. Dzisiejsza sesja powinna być bardzo podobna do wczorajszej, a jutro zadecyduje to, jak inwestorzy zaczną interpretować słowa prezesa Powella i decyzje Fedu. Natomiast dopiero prawdopodobnie w końcówce tego tygodnia zobaczymy, czy rynek faktycznie przejął się tymi ostatnimi wydarzeniami, danymi makro z rynku pracy, o inflacji, decyzją Fedu i jakie jest nastawienie inwestorów do scenariuszy, które podpowiada nam statystyka. A kluczem do tego będzie zrozumienie rynku amerykańskich obligacji, gdzie przypominam, mamy do czynienia z historyczną, największą bessą w historii, która trwa i należy być czujnym, ponieważ dalsze wzrosty rentowności amerykańskich obligacji mogą doprowadzić do mocnej korekty na rynkach ryzyka. Dzisiejsza sesja w Azji wygląda na to, że jest potwierdzeniem słów o tym, że konsolidacja i niewielka aktywność w oczekiwaniu na to, co się wydarzy jutro w Fedzie, będzie kontynuowana.
Indeks DAX wczoraj cofnął się z okolic 16 000 punktów, potwierdzając znaczenie tego poziomu, ale cały czas jednak konsolidacja trwa dalej. Na amerykańskim dolarze też niewiele się dzieje, ponieważ nie jesteśmy w stanie pokonać poziomu 1,07. Mamy jednak zarysowanie obrony wsparcia w postaci dolnego ograniczenia półrocznego kanału wzrostowego okolice 1,0650 i ja osobiście nie spodziewam się, żeby jeszcze do Fedu udało się pokonać ten poziom, chociaż też z drugiej strony uważam, że jest to idealne miejsce, żeby spróbować odwrócić tendencję spadkową na wzrostową na głównej parze walutowej świata. Mamy także ważny test kilkumiesięcznej linii trendu spadkowego na cenie złota. Te okolice $1935 to jest miejsce, gdzie taka linia przebiega i one mają duże znaczenie. Warto się przyglądać, co się dalej będzie tutaj działo. I dla inwestorów związanych z ryzykiem polecam obserwację zachowania miedzi, ponieważ tutaj także, chociaż mamy konsolidację, rynek powinien nam odpowiedzieć na pytanie, czy zwiększa, czy zmniejsza prawdopodobieństwo przeceny na indeksach giełdowych, czy zwiększa albo zmniejsza szanse na realizację tego scenariusza optymistycznego na giełdach papierów wartościowych w końcówce tego roku. Natomiast czynnikiem, który prowadzi do tego, że zwiększają się oczekiwania inflacyjne, zwiększa się presja na to, żeby te rentowności dalej trwały, zwiększa się prawdopodobieństwo, że największa bessa w historii będzie trwać dalej, to jest zachowanie ropy naftowej, gdzie mamy nowe maksima tendencji wzrostowej. Rynek już zbliża się bardzo wyraźnie do potencjalnego oporu w rejonie $92,5–93. Przypominam, to jest miejsce, gdzie przebiegają poziomy opory oraz także górne ograniczenie dwumiesięcznego kanału wzrostowego. Natomiast tendencja na wzrosty cały czas trwa i jest to jeden z tych największych czynników, który powoduje presję na wzrost rentowności w oczekiwaniu na to, że te rentowności i amerykański dług musi oczekiwać wzrost oczekiwań inflacyjnych. Od bardzo wielu miesięcy mówię, jakie jest ścisłe i bardzo mocne powiązanie zachowania ropy naftowej i amerykańskiego długu, dlatego warto się temu cały czas przyglądać. I z rynków zagranicznych warto także zwrócić uwagę na Bitcoina, który trzyma się dość dobrze, ale opory, jak widać, $27,500 działają. Przypominam, to nie jest przypadkowe miejsce, to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Dlatego też nieudana próba forsowania tego poziomu sprawia, że ten poziom staje się jeszcze bardziej aktualny, jeszcze bardziej rośnie na znaczeniu i gdyby się udało pokonać te opory, wtedy w krótkim terminie doszłoby do zmiany nastawienia z co najmniej prospadkowego, jeżeli nie prokonsolidacja, na scenariusze prowzrost na tej najważniejszej kryptowalucie. I na koniec polskie aktywa, które także cierpliwie czekają na jutrzejszy Fed. Widać, jaka jest wyraźna zmiana aktywności, wyraźny spadek zmienności, amplituda wahań. Te poziomy mają duże znaczenie na parze euro do złotego. Mamy także konsolidację na polskich obligacjach i moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że ta konsolidacja potrwa aż do wyborów i dopiero wtedy będzie nas czekać rozstrzygnięcie losów polskiego złotego i polskich aktywów w końcówce tego roku, ale moim zdaniem bez względu na to, kto wygra wybory w Polsce za miesiąc, rośnie prawdopodobieństwo optymistycznego zachowania polskich aktywów, czyli spodziewam się, że rośnie prawdopodobieństwo i jest ono coraz większe niż 50%, że do końca roku złoty się umocni, obligacje na rentowności spadną, a indeks WIG20 zacznie rosnąć. Wczorajsza sesja na indeksie WIG20 potwierdziła jednak znaczenie oporów 1975-2000 punktów w krótkim terminie, a to oznacza, że gdyby doszło do pokonania tych oporów, wtedy powstaną wyraźne, mocne pierwsze sygnały zachęcające do zakończenia korekty, zachęcające do powrotu do wzrostów i będziemy czekać, kiedy to się wydarzy, a prędzej czy później dojdzie do takiej sytuacji. Na chwilę obecną indeks WIG20 jest jednak w korekcie i być może będziemy świadkami kolejnego szturmu ataku na ostatnie minima, a wtedy, przypominam, jest to także ważne miejsce, gdzie przebiegają długoterminowe wsparcia łącznie ze średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym, dlatego też inwestorzy będą przywiązywać do tego dużą wagę i spodziewam się obrony tego wsparcia, gdyby indeks WIG20 w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach znowu spróbował zaatakować te ostatnie minima.
Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć!